And that's how you throw it all away in a small town. Everybody's talking 'cause they know now. Everybody's talking 'cause they know. Hej, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem, w którym pokażę Wam, co im w ciągu 3 dni. Chciałabym, aby ten filmik był dla Was taką inspiracją. Może tak jak ja, interesujecie się zdrowym odżywianiem i lubicie gotować i będziecie po prostu chcieli przetestować któryś z moich przepisów. Tego vloga zaczęłam nagrywać w czwartek, czyli taki mój typowy szkolny dzień, w którym mam 8 lekcji, później mam dodatkowe zajęcia. A na śniadanie zjadłam pudding chia, który przygotowałam sobie już wczoraj. Na samo dno dałam frużelinę malinową, a na górę borówki. Jest 6:41, ja za pół godziny mam autobus, także jeszcze mam trochę czasu. Dzisiaj w szkole nic ciekawego raczej nie ma. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej niezapowiedzianej kartkówki, bo mam 2 matematyki, 2 WF-y, 2 biologie i 2 polskie, ale oczywiście postaram się Wam dzisiaj jeszcze dzień nagrać. Jeżeli chodzi o pogodę, to jest jeszcze trochę ciemno. Są chmury, ale mam nadzieję, że będzie słońce. Zawsze jakoś jak jest słonecznie, to mam więcej motywacji do wszystkiego. No więc ja teraz idę zobaczyć, czy spakowałam wszystkie książki i jeszcze muszę spakować sobie śniadanie do szkoły. Jeżeli chodzi o śniadania do szkoły, to przygotowuję je dzień wcześniej, a rano dodaję tylko jakieś owoce, żeby były świeże i później wystarczy je spakować. Zajmuje to naprawdę mało czasu, a podziękujecie sobie, że przygotowaliście dla siebie takie zdrowe i pożywne śniadanie. Słuchajcie, tutaj mam surowe mięso, muszę je dzisiaj wziąć do szkoły, bo będziemy na biologii oglądać je pod mikroskopem. Tego dnia na obiad moja mama przygotowała ryż, kurczaka i warzywa. Jeżeli właśnie chodzi o warzywa, to ja uwielbiam wszystkie i staram się zawsze jeść porcje do obiadu, bo wtedy po prostu całe danie jest o wiele bardziej sycące. Hej, witam się z Wami w końcu w moim pokoju. Jest już 18, ja jakoś pół godziny temu skończyłam dodatkowy angielski i teraz uczyłam się znowu angielskiego, ale tym razem już do szkoły, bo jutro mam kartkówkę. I mi po prostu dzisiaj brakuje jakoś czasu, bo rano ledwo zdążyłam wyjść z domu o tej godzinie, o której zwykle powinnam, a wstałam wcześniej, żeby specjalnie nagrywać ten filmik. A i tak mi się przedłużyło, z nagrywaniem oczywiście. Bo gdybym nie nagrywała, to bym wstała o wiele później i jeszcze bym miała dużo czasu. Ale jak nagrywam, to zawsze tak jest. I miałam zacząć trening o 18:00, jest już 18:06, także ja już nie przedłużam, tylko idę się przebrać i poćwiczę sobie. Tak myślę, że z 50 minut. Treningi są zdecydowanie moim ulubionym sposobem na odstresowanie się, także jeżeli nie macie jeszcze tego w swojej rutynie, to postarajcie się poświęcić przynajmniej te 45 minut dziennie na jakąś aktywność fizyczną. Oczywiście po treningu ważne jest to, aby zjeść coś odżywczego, coś, co zawiera wszystkie makroskładniki. Dlatego na kolację zrobiłam sobie chleb z awokado, czyli źródłem zdrowych tłuszczy, i jajecznicą, którą zrobiłam z dodatkiem mleka. Wychodzi taka kremowa. No i dzięki temu miałam wszystkie makroskładniki. Może mogłam dodać trochę więcej białka, no ale wiadomo, każdy dzień wygląda inaczej. I jeszcze dodałam sobie pomidora.
A po kolacji wzięłam się za przygotowywanie śniadania na jutro do szkoły i postanowiłam zrobić czekoladową owsiankę wegańską, właśnie z dodatkiem tego waniliowego białka roślinnego, które bardzo fajnie zagęszcza owsiankę. A na górę dałam taki sojowy jogurt z Alpro, maliny i masło orzechowe. Witam Was w piątek, w mój ulubiony dzień tygodnia. Na śniadanie zrobiłam sobie jogurt kokosowy z dodatkiem białka karmelowego. Tak wiem, znowu dodałam odżywkę białkową, ale nie jestem fanką kokosowego jogurtu, dlatego musiałam czymś zabić ten kokosowy smak, a na górę dałam jeszcze borówki. Jeżeli chodzi o drugie śniadanie do szkoły, to oczywiście spakowałam sobie owsiankę, którą zrobiłam dzień wcześniej. Po powrocie do domu byłam już bardzo głodna, dlatego postanowiłam przetestować truskawki, które ostatnio moja mama kupiła i były przepyszne. Naprawdę już nie mogę doczekać się lata, kiedy będą dostępne świeże owoce. No a później wzięłam się za obiad, tak gotowałam razem z moim pieskiem. Stwierdziłam, że przetestuję coś nowego, czyli sałatkę z awokado i mango i jeszcze dodałam wędzonego łososia i pomidora. Jest właśnie 16:50. Ja dzisiaj do domu wróciłam jakoś po 14:00, zjadłam już obiad i postanowiłam, że spróbuję czegoś nowego i zrobiłam sałatkę z awokado i mango i wyszła naprawdę bardzo dobra. I jakoś za godzinę chcę zrobić trening, zresztą tak jak codziennie. Jest to właśnie już taka moja rutyna, taki mój nawyk, ale jeszcze wcześniej chcę zrobić chlebek bananowy. Wiem, robiłam już w ostatnim filmiku, ale znalazłam kolejny przepis i chcę go po prostu wypróbować i mam też na ten chlebek ochotę. Także teraz zabieram Was do kuchni i bierzemy się za pieczenie. Jak możecie zauważyć, uwielbiam chlebek bananowy i mogłabym go robić co tydzień. Jednak chyba by mi się już znudził, no ale dopóki się nie znudził, to go robimy. I chcę zaznaczyć, że nie jest to mój przepis, tylko go znalazłam w internecie, także link wkleję Wam w opisie. W czasie, gdy chlebek bananowy się piekł, to wykorzystałam wolną chwilę i zrobiłam oczywiście trening. Po ćwiczeniach przyszedł oczywiście czas na kolację i jest to mój ulubiony chlebek, jaki do tej pory zrobiłam. Wyszedł idealny, nie był nigdzie surowy i wydaje mi się, że to przez to, że tym razem zrobiłam go w metalowej foremce, a nie tak jak poprzednio w silikonowej. Do tego dałam jeszcze jogurt sojowy, masło orzechowe i maliny. Sobotę zaczęłam od treningu znowu, ale dzięki temu naprawdę przez cały dzień czułam się o wiele lepiej i miałam więcej energii. A na śniadanie zrobiłam coś nowego i naprawdę przepysznego, czyli takie puszyste bananowe pancake'i z jagodami. Wyszły po prostu idealne, a na górę dodałam jeszcze frużelinę, masło orzechowe i borówki.
Jeżeli lubicie takie puszyste pancake'i, to musicie tego spróbować. Są po prostu przepyszne. A po śniadaniu zrobiłam mrożoną kawę z dodatkiem syropu karmelowego. Jest już 2:30 i jest to idealna pora, żeby zrobić obiad. Stwierdziłam, że zrobię sobie coś, co już od dawna chciałam spróbować, czyli makaron z sosem orzechowym i warzywami. Przepis znalazłam na Instagramie, także ja teraz biorę się za gotowanie, no i po obiedzie idę się trochę pouczyć, bo w poniedziałek mam sprawę. Jeżeli chodzi o obiady w weekendy, gdy mam czas, to robię je sobie sama i tak jak Wam mówiłam, dzisiaj zrobiłam coś nowego, czyli makaron z sosem orzechowym i brokułem. Wyszedł naprawdę dobry, jednak dodałam troszkę za dużo sosu sojowego i był za słony, ale polecam też dodać kurczaka, jeżeli macie. Ja akurat w ten dzień nie miałam. A po obiedzie przyszła chyba najgorsza pora dnia, czyli pora na naukę. Gdy mam zapowiedzianych więcej sprawdzianów na następny tydzień, to staram się rozplanowywać tę naukę tak, żeby nie zostawiać wszystkiego na niedzielę i po prostu zrobić też trochę w sobotę. A na kolację zrobiłam kaszę mannę z dodatkiem budyniu proteinowego waniliowego. I chciałabym jeszcze zaznaczyć, że zwykle między obiadem a kolacją jem jakieś owoce, ale tego dnia akurat nie byłam jakoś głodna. Jeżeli chodzi o dodatki do mojej kaszki, to dodałam borówki, maliny i Cheerios owsiany. Także to wszystko, co zjadłam w ciągu tych 3 dni i pamiętajcie, że każdy dzień wygląda inaczej. Ale mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i do zobaczenia!